Ok, przechodzimy strumyk, przed nami ściana, na którą będziemy się wspinali. Welcome again. Be with us. Stay in touch. Ściana się nazywa Barranco Wall. Miejsca są dość niebezpieczne, Welcome again. strome i do rady mamy tylu pomocników, że nie ma problemu. Zdrowie w tych pięknych okolicznościach na wysokości ponad 4000 metrów. Nie chcę przesądzać, ale chyba mamy duże szczęście. Okej, kolejny poranek, kolejny dzień. Wygląda na to, że całkiem niezła pogoda. Dzisiaj się wyspałem dużo lepiej, ale czy będzie dobrze, to się dopiero pokaże. Do zobaczenia później. Szykujemy się do wyjścia, szykujemy się do śniadania najpierw, później wiadomo, pakowanie. Tak mnie zjerało. Na zdjęciach nikt nie poznał. Na oczy ledwo widziałem. Skóra odpadała mi płotami. Jak nacisnąłem policję, to po prostu po socze tryskało. Kurde, masakra. Takie 10 dni pokłady, leżenie. Ok, przechodzimy strumyk, przed nami ściana, na którą będziemy się wspinali. Takim zygzakiem oczywiście. Ściana się nazywa Barranco Wall. Tak, na tej trasie Barranco Wall to jeden z najbardziej malowniczych, ale i wymagających odcinków na szlaku. Ten stromy skalisty klif wymaga nie tylko siły fizycznej, ale odwagi i radzenia sobie w trudnych warunkach. Mijają nas tragarze, którzy niosą nasze namioty i rzeczy, przygotowując kolejny obóz. Przestrzeń podczas wspinaczki jest ograniczona, co dodaje emocji. Każdy krok wymaga precyzji, a widoki zapierają dech w piersiach, oferując niezapomniane panoramy. Przechodzimy przez drewniany mostek nad rzeką Caranga River. Wspinając się na ścianę, pokonujemy około 250 metrów w pionie. To nie tylko wyzwanie, ale także okazja do podziwiania tej niezwykłej przyrody przy zdobywaniu szczytu. Abraham, how old are you? I'm 21 years old. 21, okay. If you want to say something about today's trip. Okay. With my brother here. Today's journey is very interesting because we're going to pass through the cliffs of Mount Kilimanjaro. We're getting around it. It will be almost about some kilometers, but it will be more interesting because we're passing through high steeps, high slopes. Okay, thank you very much. A w naszej grupie dobre samopoczucie i humory, jak widać, dopisują. Okay. Miejsca są dość niebezpieczne, strome i trzeba zejść, trzeba wejść, ale na razie jest dobrze. Myślę, że wszyscy dadzą radę. Mamy tylu pomocników, że nie ma problemu. Okay, myślę, że jesteśmy w połowie ściany, a widoki już są niezłe, zwłaszcza przy takiej pogodzie, bezchmurne niebo. Idziemy dalej.
Ej, uwaga, uwaga! Wiesz co, no, Kałużki masz dobre. No nie, no wiesz co, bo to jest tak jak próbowałem powiedzieć, że za szybko. Idziemy. Przy tak wspaniałej pogodzie po prostu trzeba robić zdjęcia, utrwalać te jedyne w swoim rodzaju chwile i czerpać garściami takie właśnie niezapomniane momenty. no, na przykład tak jak tutaj, strome podejście, ale jak mrówki, jedna za drugim, idziemy w górę. Wygląda na to, że ten najtrudniejszy odcinek mamy już za sobą. Lekko zsapani idziemy jeszcze paręset metrów, aby w wyznaczonym miejscu po prostu zregenerować siły. Kolejna mała przerwa na uzupełnienie płynów. Ty masz córkę? Córkę, to jak pięknie meru widać tam za naszymi plecami. No właśnie, a 4000. opowiedz coś o tym, bo ja nic nie wiem. To dlatego tak sobie pomyślałam, że Zdrowie w tych pięknych okolicznościach na wysokości ponad 4000 metrów. A przepiękna pogoda. A jesteśmy nawet, powiedziałbym, nad chmurami, bo jak tak patrząc na... O, teraz może zasłoniły trochę chmurki, ale tam jest za mną Mount Meru, a dalej Tanzania oczywiście. Droga Mahame, którą pokonujemy, jest tą najbardziej popularną drogą na Kilimandżaro, także mamy, nie chcę przesądzać, ale chyba mamy duże szczęście. Po tej ścianie, co właśnie weszliśmy, gdyby tak padał deszcz, fatalnie. Nie wiem jakby to wyglądało, ale mokre skały to jest inny level, powiedziałbym. Póki co delektujemy się przerwą. Przerwę w tak malowniczym miejscu oczywiście można wykorzystać w bardzo kreatywny sposób. Na przykład tak jak to robią nasze dziewczyny. Zagadałem też do małej grupy Szwedów, którzy nieopodal nas także regenerowali siły. Okej. Hur gammal är han? Pappa? Mamy 77. 77, okej. Och han klarar det. Ja, det virkar att han klarar det också. Ja, Norrmännen tycker det är bra. Att du är 77 år före gammal du var. ja. Är det första gången du är där? Okej. Han fick följa med den här gången. Okej. Ja, vi alla klarar det. Ingen problem. Fantastiskt vädret. Ja, helt fantastiskt. Ja, På lördag så blir det riktigt skitväder. okej. Så vi kommer ner. Ja, exakt. På summit och sen skitsamma. Ja. People from Sweden. So you know Sweden language? I don't nothing about this. Mount Meru, the mountain in Tanzania. It found in Arusha region. It has 4,000 meters, and we're using 4 days to up and down. Okej. There's a lot of animal there, so you're not going alone as in the clients until you're going to say, Okay. "Here it's It means it's danger? yeah, the wild animal is dangerous for human being actually. Yeah. That's why we must get some scotch of soja. Okay. Yes. Okay. How high is the 4,000 meters. 4,000? Okay. Szykujemy się powoli do wymarszu.
aby wkrótce zrobić kolejny odpoczynek, bo gdy chodzi o aklimatyzację na takich wysokościach, to obowiązuje jedna zasada: śpiesz się powoli. Okej, przerwa na batona, na picie. Ścieżka za mną, którą będziemy za chwilę iść już po płaskim chyba terenie. Wspinaczka się skończyła. Nasza grupa złożona jest z 13 osób plus 52 porterów, z których tylko 5 idzie z nami jako przewodnicy lub doraźna pomoc. Każdego dnia o poranku nasi porterzy składają namioty, biorą też część naszych bagaży i ruszają do następnego obozu, aby na nowo wszystko przygotować. Dlatego są zazwyczaj daleko przed nami. To dzięki nim wszystkie namioty i posiłki są gotowe, gdy przychodzimy do kolejnego kampu. Tak się zbieramy do następnego obozu. Baranko. Schodząc, idąc szlakiem, takie ciekawe formacje skalne, takie jak ten kamul za mną, wydaje się, że podparty jest patyczkami. Ale jest okej, ale jest ciekawy, bardzo ciekawy. Mgła tutaj nas zastała, ale cały czas jest ciepło, cały czas jest przyjemnie, póki nie ma deszczu. Ups. No fajnie, raz w górę, raz w dół. Mgła trochę ustępuje tutaj, także widać po tamtej stronie ciekawe też formacje, łącznie z takimi grotami. Okej, doszliśmy do bramy. Camp Baranko. O, przepraszam. Karanga Camp. Jesteśmy w Karanga Camp, jak widzimy na tablicy. Prawie 4000 metrów, 3995 metrów. Karanga Camp tutaj. Tutaj się kończy dzisiejsza wspinaczka po tych nierównych terenach. Trochę za mgłą to miejsce jest. Przestawiamy trochę namiot. To jest takie strome zbocze. Wszyscy trochę krzywo stoją tutaj, co prawda. Większość przynajmniej z tych namiotów, ale akurat obok nas taki wydawał się bardziej płaski teren, także nasi pomocnicy przenieśli. Także dzięki Wam. Możemy normalnie wchodzić do namiotu i wychodzić w nocy, gdzie łatwo wpaść tutaj na kamole albo inne przeszkody. Godzina 14. Doszliśmy do obozu namiotowego i posłuchamy. Mgła coraz gęstsza. Za mną nasze namioty z naszą stołówką. Myślę, że dobrze widać, także zaraz będziemy pewnie konsumować coś. Tak jak widzicie, tak wyglądają kibelki, toaleta dość daleko od naszego miejsca, trzeba zejść w dół, trochę później w górę, ale takie warunki, myślę, że zadaszone toalety, mamy też przenośną jedną. Ale weź sobie trochę wody. No ja mam akurat puszkę, więc zaraz tam
Ja nawet mogę butelkę pożyczyć, nie ma problemu. Zmocz sobie trochę tą rękawicę, nie? Wiesz, wiadomo. No i się umyj, będzie się pienić, mega. I jak się już tak napienisz cały, umyjesz tym mydłem, to taki ręcznik schłodzący masz? Mam. Super, no to tym ręcznikiem schłodzącym wystarczy, że się wytrzesz. Okej, Stone of Wishes. Także no ksywkę miał dobre. Także krajobraz już tutaj jest bardziej taki księżycowy, taki wulkaniczny. You know this place? I za mną cały czas widoczny Mountain Meru. To prawda, coraz więcej chmur, te chmury. Poziom się No i podnosi. właśnie takie klimaty tutaj panują tańzańskie. Na Daniela można liczyć. Także thank you. Jest bardzo pomocny. Prawda.